Witajcie kochani, zapraszamy Was na pierwszy film z Dolomitów 2026. Będzie sielankowo, będzie księżycowo, ale nie zabraknie też małego dreszczyku emocji. Pierwszy dzień naszej dolomitowej przygody zaczynamy z jednej z najpiękniejszych przełęczy w całych Dolomitach, czyli Passo Giao. Już na starcie wita nas widok na ogromne pionowe ściany Laguzella, które od razu robią niesamowite wrażenie. Parking, a właściwie miejsca postojowe na poboczu są tutaj darmowe. Działa zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Im później przyjedziecie, tym dalej od przełęczy trzeba będzie zostawić samochód. Zresztą zobaczycie to jeszcze pod koniec filmu. Już od samego początku szlak daje nam dokładnie to, po co przyjeżdża się w Dolomity. Rozległe panoramy, strzeliste szczyty i widoki, przy których człowiek co chwilę zatrzymuje się, niby na zdjęcie, ale tak naprawdę również po to, żeby po prostu złapać oddech. Początek trasy jest bardzo przyjemny. Idziemy wygodną ścieżką i po chwili odbijamy w prawo na szlak numer 443, który spokojnie prowadzi nas przez niesamowicie widowiskowy krajobraz. Osoby, które są w Dolomitach po raz pierwszy, mogą być trochę zaskoczone oznaczeniami szlaków. Nie znajdziecie tutaj takiego systemu kolorów, jaki znamy z polskich gór. Większość oznaczeń ma formę czerwono-biało-czerwonych znaków, często z dopisanym numerem szlaku. Dlatego zamiast iść za kolorem, trzeba zwracać uwagę właśnie na numer trasy. Powoli się rozgrzewamy i podziwiamy alpejskie krajobrazy. Nigdzie nam się nie spieszy, bo trasa nie jest długa, więc naprawdę warto co jakiś czas przysiąść i po prostu nacieszyć oczy tymi widokami, a są obłędne. Przyjechaliśmy tutaj właśnie dla takich panoram, nie po to, żeby robić czasówki, ścigać się z samym sobą albo zaliczać przysłowiowe wyrypy. Te dolomitowe dni zaplanowaliśmy sobie jako przyjemne, momentami wymagające, ale jednak spokojne spędzanie czasu w górach, bez katowania się i bez udowadniania czegokolwiek. No wiecie, powoli odzywa się PESEL. Zanim wyruszycie na szlak, pamiętajcie o dobrym ubezpieczeniu. Jeśli często chodzicie po górach za granicą, jeździcie na narty, wspinacie się albo uprawiacie sporty outdoorowe, polecamy całoroczne ubezpieczenie Bezpieczny Powrót, rekomendowane przez Polski Związek Alpinizmu. Obejmuje m.in. akcje ratunkowe, powrót do domu oraz OC, działa na całym świecie poza Polską do 6000 metrów nad poziomem morza. Link do strony partnera znajdziecie w opisie filmu. Ale ta sielanka nie trwa wiecznie. Na rozejściu szlaków odbijamy w lewo na szlak numer 438 i po chwili robi się zdecydowanie konkretniej. Po nacieszeniu oczu ruszamy ostro w górę. Tętno zaczyna wzrastać nie tylko od spoglądania na coraz szersze panoramy, ale też od podejścia po stromym zboczu. Jeśli podoba Ci się ten film i uważasz, że są tu przydatne informacje, możesz postawić nam wirtualną kawę za pośrednictwem strony Suppi. Kawa i Twoje wsparcie dają kopa do robienia nowych materiałów. Słońce coraz mocniej przygrzewa, pod nogami pojawia się więcej skał, a dookoła robi się coraz bardziej przestrzennie i surowo. No i zaczyna być naprawdę ciekawie.
Dochodzimy na przełęcz, gdzie robimy krótki odpoczynek przed dalszym podejściem i obserwujemy miejsce, którym za chwilę będziemy się wspinać. Ale zanim zacznie się właściwa zabawa, trzeba jeszcze do niego dojść. Najpierw idziemy kawałek w dół, żeby po chwili znowu zacząć nabierać wysokości. Po lewej stronie pojawia się stalowa lina, ale na tym odcinku służy ona bardziej jako poręcz niż typowy element ferraty. Jej właściwy początek znajduje się dopiero kilkadziesiąt metrów dalej. Sama ferrata jest krótka, łatwa, wyceniana na A. Jeśli ktoś lubi takie skalne atrakcje, to daje naprawdę sporo frajdy. Jeśli macie obawy przed tego typu odcinkami, spokojnie możecie zabrać ze sobą uprząż i lążę, żeby wpiąć się dla własnego komfortu psychicznego. Ten fragment trochę przypomina nam ambitniejsze podejście na Mały Rossutec, a może nawet bardziej kominek z łańcuchem pod Czarnym Mniszkiem, prowadzący na zadni granat od strony Żlebu Kulczyńskiego. Ferrata jest dobrze ubezpieczona, ma klamry i sporo naturalnych stopni, więc przejście jej jest bardzo przyjemne. Nawet Anka nie potrzebowała tutaj żadnego wsparcia, a to już chyba najlepsza rekomendacja. No chodź. A Giewont Orla Perć jest trudniejsza. to jest jak Mały Rossutec. O kurde. Co to jeszcze? Ja to wygląda jak Śnieżka. No nie. Po wyjściu z ferraty ukazuje nam się schronisko. W linii prostej wydaje się całkiem blisko, ale jak to w górach bywa, prosto jest tylko na mapie. Ale fajnie. W rzeczywistości trzeba sporo nadłożyć, ale za to po drodze robi się naprawdę ciekawie. Krajobraz wyraźnie się zmienia. Wchodzimy w surowy, niemal księżycowy teren. Szare, ostre skały, szczeliny i przestrzeń, przy której dolomity pokazują swoje bardziej dzikie oblicze. Idziemy dalej. Po ostatnim podejściu przez chwilę można powiedzieć, że nawet idziemy po płaskim, ale spokojnie, góry szybko przypominają, że to jeszcze nie koniec atrakcji. Chodź zobacz, śnieg znalazł. Śnieg? Lód Lód w lecie. lecie? Tak, lód w lecie. No oczywiście, tak, po aparacie. Ale zimniutki fajny. Przed nami kolejne zacne podejście i jeszcze jeden krótki, prosty, ale naprawdę fajny fragment ferraty. Nie jest to trasa dla osób szukających wielkich ferratowych emocji, ale jako pierwszy dzień w Dolomitach i pierwszy kontakt z żelazną drogą sprawdza się znakomicie. Jest trochę wysiłku, trochę skały, trochę stalowej liny i bardzo dużo widoków. A tutaj naprawdę jest na czym zawiesić oko. Wow. O, jeszcze drabinka jest. Nie, widziałam.
kuku. Halo. Zmęczyłeś się? Nie, fajnie. Po przejściu ferraty zostaje nam już tylko kilkadziesiąt kroków i jesteśmy przy schronisku Rifugio Nuvolao. Panorama ze szczytu jest bajeczna. Zobaczcie, to jest schronisko. Schronisko jest zamknięte. Widać stąd oczywiście potężną marmoladę, najwyższy szczyt Dolomitów, ale też m.in. Monte Cernera, na którym byliśmy już kiedyś. Film z tej trasy oczywiście znajdziecie na naszym kanale. Ty co, się zmęczyła? Nie. Witaminkę D sobie. Nie wiem jak to nazwać. Po odpoczynku na szczycie zaczynamy zejście w stronę kolejnego schroniska Rifugio Averao. I od razu ważna informacja, jeśli chcecie wejść na szczyt Nuvolao, ale wolicie ominąć ferratę, możecie zrobić to właśnie tym szlakiem, którym my teraz schodzimy. Jest prosty, wręcz spacerowy, bez trudniejszych wspinaczkowych momentów i technicznie dużo łatwiejszy. Jedyny minus jest taki, że wtedy nie zrobicie pętli i trzeba będzie wrócić tą samą drogą. Oczywiście, kiedy mówimy spacerowy, mamy na myśli brak ekspozycji, ferraty i skalnych trudności. Nie oznacza to jednak, że się nie zmęczycie. W pełnym słońcu i przy podejściu od strony Passo Giao, gdzie do pokonania jest prawie 450 metrów przewyższenia, nogi to na pewno poczują. Ale jest też dobra wiadomość, taka, że tym wariantem możecie spokojnie wejść na przykład z psem albo z młodszym dzieckiem, o ile jest przyzwyczajone do górskich wędrówek. W schronisku robimy obowiązkowy przystanek na kawę i coś słodkiego. Kawa była naprawdę dobra, a strudel całkiem konkretny, więc można powiedzieć, dolomitowy standard został zachowany. Tylko taki, co się nie zna i takie głupoty gada, jak się to nazywa. Anka? Też. Widzisz, tak zamówiłam, że nam złą kawę przynieśli. Całe schronisko padło. To jest tego super. Jem!
On wygląda... Co on tu ma? Patrz jakie fajne, to są co, krupki? Krupki chyba? Nie. Nie wiem co to jest. To. Jakie dobre. No jakie dobre. Ocie panie, jakie dobre. Nie chcę ręką. Czas ruszać w drogę powrotną. Najpierw obieramy szlak numer 464, który w praktyce jest techniczną drogą dojazdową do schroniska. Po dużej serpentynie można z niego odbić na tradycyjny górski szlak numer 452 i właśnie tę opcję polecamy osobom, które chcą zejść spokojniej, wygodniej, bardziej rodzinnie. My oczywiście nie mogliśmy zejść normalnie i postanowiliśmy skrócić sobie drogę nieznakowanym odcinkiem. Nie jest to park narodowy, więc w okolicy można znaleźć sporo alternatywnych ścieżek. Część z nich jest dobrze widoczna na mapach i często używana przez turystów. Ten skrót zaczyna się całkiem niewinnie, ale szybko pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Ścieżka mocno opada, a pod nogami pojawia się sypki teren, mieszanka piachu i drobnych kamieni. Są też miejsca, gdzie przy zejściu trzeba pomóc sobie rękami, więc zdecydowanie nie jest to wariant, który polecamy rodzinom z dziećmi, z psem albo komuś, kto chce mieć spokojny, spacerowy powrót. Skróciki. Łatwiej by mi poszło, jakbyś ty kików nie zapomniał, wiesz? Oddałam ci, Franco, moje kiki własne i teraz się muszę tu kulać. I tak trzeba je schować. Czemu? No bo tutaj będzie rączkami. Tak? Znowu nóżek brakuje. No, Ale nie dużo. nie dużo. Oj. Zawisło. Po przejściu tego skróciku łączymy się już z normalnym szlakiem, ale żeby nie było zbyt łatwo, czeka nas jeszcze krótkie podejście. Dopiero później robi się przyjemnie i prawie po płaskim wracamy w stronę parkingu. Dochodzimy do parkingu, który jest wypełniony po brzegi. I to chyba najlepszy dowód na to, że Passo Giao nie jest żadną ukrytą perełką. Ale mimo ludzi, ta trasa zdecydowanie zasługuje na miejsce w planie pierwszego wyjazdu w Dolomity. Link do parkingu i mapę z trasą znajdziecie jak zawsze w opisie filmu. A jeśli film Wam się spodobał, zostawcie komentarz. Będzie nam też niezmiernie miło, jeśli film polubicie i zasubskrybujecie nasz kanał, bo to bardzo pomaga w dalszym tworzeniu treści.
Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nas wesprzeć w rozwoju kanału przez portal Patronite, tak jak to robią dziesiątki naszych wspaniałych patronów, którym ogromnie dziękujemy. Możecie też kupić nasze kubki, bluzy czy koszulki. Linki do tych rzeczy znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Cała trasa mierzy niecałe 8 km. Przejście z długimi przerwami zajęło nam trochę ponad 5 godzin. Przewyższenie na szlaku to około 450 metrów. Jeśli obejrzałeś film do końca, zostaw komentarz Nie ma jak w górach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na szlaku.